Łódź we wspomnieniach Henryka Józefskiego. Na podstawie książki Henryk Józefski zamiast pamiętnika. Czyta Jacek Filipczyk. Świat chłopski nie jest zdolny do akcji politycznej. Takie są moje spostrzeżenia. Ale świat ten w stawaniu się polskiej rzeczywistości spełnia rolę fundamentalną. Pełni ją po swojemu. Widzimy chłopów w samorządzie, spółdzielczości, akcji gospodarczej, kulturalnej. Pozycją niezwykle wymowną jest wspomniany już ruch młodzieży wiejskiej. Jakże jaskrawo odbija od świata chłopskiego ziemiaństwo. Poza nielicznymi wyjątkami było poza tym, co się działo, poza dźwiganiem się zorganizowanego społecznego wysiłku. Dwory ziemiańskie robiły przyjemny wyraz twarzy i nic poza tym. Zadowalały się swoim prywatnym życiem, niepozbawionym swoistego uroku. Był to krąg zamknięty, formacja wyraźnie schyłkowa i dlatego, gdy mówię o wsi, mam na myśli świat chłopski. W stosunkowo krótkim czasie zorientowałem się w sytuacji. Z ziemiaństwem nie łączyło mnie nic. Jedynym akcentem dodatnim były zarysowujące się tu i ówdzie dobre warsztaty produkcji rolnej, na przykład kutnowskie. Ze światem chłopskim i robotniczym byłem w ścisłej współpracy, wzmagającej się w miarę czasu. Z wielkim przemysłem łódzkim łączyły mnie dobre stosunki. To samo ze środowiskiem inteligencji. Pozycja ziemiaństwa była nijaka. Zresztą w latach, o których wspominam, byliśmy razem. Moimi wrogami byli komuniści, endecy i OZN, Obóz Zjednoczenia Narodowego. Na pomoc ich liczyć nie mogłem. Nie ma w tym nic dziwnego, że wojewoda łódzki w okresie lat 1938-39 był zwalczany przez endeków i komunistów. Pewną atrakcją był OZN, obóz prorządowy, posiadający na tę prorządowość monopol. Jak było, tak było. Nie mam zamiaru się o tym rozpisywać. Wspomnę tylko, jak premier Składkowski opowiadał mi o wystąpieniu szefa OZN, pułkownika Wendy. Pułkownik ten w mundurze i wszystkich odznaczeniach stanął jako szef OZN przed premierem i zażądał dymisji Henryka Józefskiego ze stanowiska wojewody łódzkiego, grożąc, że w przeciwnym razie składa dymisję z prezesury OZN. Urzędowanie w Łodzi nie było łatwe, ale czułem się pewnie i dobrze. Ze strony moich władz przełożonych miałem aprobatę i uznanie. Układ rzeczy w województwie łódzkim był w przekonaniu moim typowy dla całej Polski i polskiej ówczesnej rzeczywistości. Życie szło właśnie w tym kierunku i szukało ogólnopolskiej sankcji. Już w bliskim czasie zarysował się manewr prowadzący do realnych rozstrzygnięć. Ale przyszła wojna. Moje łódzkie dzieje zamykają się mobilizacją i wojną. 20-lecie obejmuje okres od dnia wskrzeszenia państwa polskiego do okupacji niemieckiej na początku II wojny światowej. Jednak wojnę 1939 roku należałoby traktować jako temat sam w sobie, inny od innych, pomimo że na scenie widzimy dalsze urzędowanie tego samego zespołu ludzi. Dlatego wojnę ujmuję jako osobny rozdział. Temat dwudziestolecia nie jest do dnia dzisiejszego opracowany w mierze, na jaką zasługuje. Dorywcze publikacje, wspomnienia, przyczynki, wyczyny publicystyki nie załatwiają sprawy. Wprawiają tylko umysły w stan podniecenia. Nie mówię o akcji nieprzyjaźnie dla Polski usposobionych politycznych czynników, które z pomniejszania dwudziestolecia zrobiły opłacający się dla nich proceder. Czasem odnoszę wrażenie, że jakby obowiązkiem każdego z nas stało się krytyczne ustosunkowanie do dwudziestolecia. Jest to nieodzowne w zachowaniu myślącego Polaka, czy dobrego Polaka, albo takiego, jakim powinien być. Daje to poczucie dobrze spełnionego wobec ojczyzny obowiązku. Czytałem ostatnio pracę Pobóg Malinowskiego.
Jestem z największym uznaniem dla autora za podjęcie tak wielkiego trudu. Jest to pierwsza poważna publikacja o dwudziestoleciu, z jaką się spotkałem. Jest to materiał, z którym w opracowywaniu tych czasów nie można się rozminąć. Za czasów dwudziestolecia były osiągnięcia, na które nikt nie zwracał i nie zwraca uwagi do dnia dzisiejszego. Jest to poza świadomością jednostek niekiedy nawet bardzo wybitnych i poza świadomością polskiej opinii społecznej. Nie jestem w stanie dać pełnego obrazu tego, co się w Polsce za czasów dwudziestolecia działo. Ograniczę się do paru pozycji, z którymi miałem do czynienia na Wołyniu. Po pierwsze, nigdy nie spotkałem się, aby uważano za potrzebne podanie do wiadomości, że w dniu, w którym Wołyń znalazł się w granicach Rzeczpospolitej, to znaczy w 1919 roku, miał on 15 000 dzieci w szkołach ludowych, prochodzkich, a w roku 1938 na tym samym terenie uczęszczało do szkół ludowych 250 000 młodzieży. Niezwykłość tego wydarzenia nie wymaga komentarzy. Osiągnęła to Polska o własnych siłach. Polska powracająca z gruzów wojennych i długoletniej niewoli, w czasach ekonomicznych kryzysów wstrząsających światem. Po drugie, nikogo nie interesowało i było rzeczą nieznaną, że za polskich rządów na Wołyniu scalono i zmelioryzowano 1 000 000 hektarów ziemi. Ale społeczeństwo polskie wiedziało, pisała o tym prasa, że Mussolini osuszył błota pontyjskie, liczące kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Po trzecie, nie uważano za stosowne podać do publicznej wiadomości, że plony zbóż na Wołyniu wzrosły 4-krotnie. Skrzętnie i z uporem godnym lepszej sprawy konspirowano sukcesy hodowli bydła czerwonopolskiego, hodowlę koni i szereg pozycji gospodarczych przynoszących zaszczyt Wołyniowi i Polsce. Wołyńską litanię można by snuć dalej, ale dla poparcia tego, na co wskazujemy, przytoczone fakty są dostatecznie wymowne. A czy nie jest wymowna sprawa prawosławia? W dwudziestoleciu zostało zrealizowane to, o co walczono przez wieki, o co walczyły najlepsze polskie umysły, znane historyczne postacie. Cerkiew prawosławna w Polsce stała się samodzielna i samostanowiąca w zakresie kanonicznym i prawnym. Autokefalia polskiej cerkwi prawosławnej. A jak tę sprawę potraktowała polska prasa, polski świat polityczny, inteligencja polska? Nad tym historycznym aktem panowała doskonała cisza. Nikt się tym nie zainteresował, a prasa milczała. Życie polskie toczyło się po swojemu, jakby nigdy nic. Miał za to o czym mówić premier brytyjski MacDonald. Przysłał swego przedstawiciela do Warszawy na rozmowę ze mną i zaproszenie do Londynu na konferencję o prawosławiu z rządem brytyjskim. Byłem wtedy ministrem spraw wewnętrznych. Miał coś do powiedzenia w tej sprawie minister spraw zagranicznych Niemiec, Curtius. Mieli coś do powiedzenia inni, oczywiście Watykan. Tylko Polska nie miała nic do powiedzenia, ani sfery rządowe, ani polityczne. Taka już Polska jest. Nie pomniejsza to znaczenia historycznego faktu, który został dokonany. Daje tylko do myślenia o biegu polskich myśli. Może gdyby żył Piłsudski, byłoby inaczej. Sprawę prawosławia zakończono w 1938 roku. Koniec części 4. i ostatniej. Czytał Jacek Filipczyk.